Witajcie w kolejnym filmie. Kontynuuję temat podwyżek, tym razem jak informować o podwyżce. To jest przykład tego, jak nie informować, jak tego nie robić, bo rodzi to pewne kłopotliwe. To jest przykład maila, którego otrzymali klienci. Mail był o temacie informacji o podwyżce, a treść była następująca. Szanowni Państwo, w związku z podwyżką cen energii, czynszów i ogrzewania oraz wzrostem wynagrodzeń zostaliśmy zmuszeni do podniesienia cen naszych usług od 1 stycznia 2025 roku. Nowe ceny pojawią się na fakturze w lutym za styczeń. Zależy nam na utrzymaniu naszych relacji, dlatego liczymy na zrozumienie tej sytuacji. Informacje na temat podwyżki uzyskacie Państwo w naszym biurze lub pod numerem telefonu i tutaj numer telefonu. Cenimy Państwa przychylność i mamy nadzieję na kontynuację współpracy. Z poważaniem, Anna Toktowicz, właściciel. Jakie mam uwagi do tego rodzaju komunikacji podwyżek? Po pierwsze, tu nie czuć człowieka. To jest automat. Ewidentnie widać, że to jest po prostu korespondencja seryjna, ten sam mail wysyłany do wszystkich klientów pani Anny. Jest to PDF w mailu. To jest bardzo wygodna oczywiście forma komunikacji, no bo łatwo możemy wysłać go nawet do kilku tysięcy osób, no ale zwróćcie uwagę, że jednak informacja o podwyżce jest takim rodzajem informacji, gdzie pokazanie tego szacunku do naszego klienta, kontrahenta, odbiorcy jest pewnym rodzajem przewagi. Więc forma papierowa byłaby tutaj bardziej odpowiednia, czy to w formie odrębnego listu, czy też dołączona do faktury za poprzedni miesiąc, czyli w tym przypadku za grudzień. I teraz o co chodzi? Dlaczego upieram się przy tej formie papierowej? No bo ktoś może powiedzieć, oczywiście w papier fajnie, ale przecież list kosztuje, wydruk kosztuje i tak dalej. No to jest prawda, tak faktycznie jest, to kosztuje. Teraz zwróćcie uwagę na to, że jak sobie sprawdzimy całożyciową wartość naszego klienta, całożyciowa wartość to jest łączna suma wszystkich przychodów, które ten klient u nas wygenerował, to te 20, 30, 50 zł, czy nawet 100 zł raz na rok, które będziemy mu przeznaczać na korespondencję wysyłaną pocztą, na przykład informację o tej podwyżce, to nie jest jakoś bardzo dużo pieniędzy, natomiast to zupełnie zmienia odbiór tego, kto taki list czyta. Również z tego powodu, że tradycyjnych listów wysyła się już coraz mniej. Co jeszcze tutaj poszło nie tak? Otóż tutaj jest brak konkretnej ceny, czyli brak skali podwyżki. Efekt jest taki, że nasz klient dowie się dopiero o tej podwyżce, jak dostanie kolejną fakturę. Na poprzednim nagraniu mówiłem o tym, kiedy informować, tak? Czy w ogóle informować, czy nie informować. No i tutaj macie taki przykład, że ten klient, on się dowie o nowej cenie dopiero przy kasie, dowie się, jak dostanie nową fakturę. Nie widać tutaj zupełnie żadnego wysiłku w tej treści, który by się odnosił do tego, co firma zrobiła, żeby tej podwyżki uniknąć, żeby po prostu uciążliwość tej podwyżki była mniejsza, albo żeby jej w ogóle nie było. Nie wiadomo u kogo zasięgać języka odnośnie tej podwyżki. No i teraz oczywiście, jeśli jest tak, że mamy tutaj podpisaną panią Annę Toktowicz, no to wiadomo, że każdy chciałby rozmawiać z nią. Natomiast zwróćcie uwagę na sytuację, w której ludzie dostają faktury w styczniu, tych faktur, nawet do nich pani Anna ma klientów 50 czy 100, i nagle w jeden dzień, czy w ciągu 2 dni wszyscy chcą dzwonić do niej. Efekt jest taki, że ten numer będzie zajęty, ona będzie musiała powtarzać cały czas te same formułki, rozmawiać o tym samym, z tymi samymi, znaczy z innymi ludźmi, ale cały czas o tym samym. Więc staje się to też uciążliwe dla niej. Warto jest tutaj pokazać konkretne imię i nazwisko, do kogo jeszcze oprócz pani Anny można się zwrócić w tej sprawie, po to, żeby zmniejszyć tą dolegliwość dla klienta, ale później także dla pani Anny. Zależy mi na sobie, abyś płacił kolejne faktury. Tak w skrócie można byłoby określić to uczucie, które się jawi po przeczytaniu takiego listu, czyli ja mam wyższe koszty, więc zapłać mi więcej. Tak to w uproszczeniu wygląda. To, co jest tutaj na plus, to fakt, że pokazała pani Anna w tym mailu, w tej treści, z czego wynika ta podwyżka, że to nie wynika tego, że ona po prostu chce zarabiać więcej albo chce jechać na wakacje i brakuje jej trochę kasy, tylko z tego, że podniesione zostały ceny energii, czynszów i wynagrodzeń. Niemniej jednak ogólne wrażenie tego czytelnika, tego, kto czyta, odbiorcy tego maila jest taki, że cały ciężar związany z podwyżką został przerzucony na klienta i pani Annie zależy na swoim komforcie, a nie na komforcie klienta.
Jak można było to zrobić lepiej? Więc zobaczcie, od razu forma jest trochę inna, dlatego, bo to jest list drukowany, to jest pismo odręczne w pewnym sensie. Zaraz powiem dlaczego, na razie je przeczytam dla tych wszystkich, którzy to nagranie słuchają, a nie oglądają. Szanowna Pani Ewo, dziękuję, że kolejny rok jesteście w gronie naszych klientów. To dzięki Wam możemy się rozwijać i zapewniać klientom czystość w ich biurach i magazynach na najwyższym poziomie. Ceny naszych usług wzrosną od 1 czerwca tego roku o 12%, to jest do kwoty 1320 zł netto. Te zmiany wymusił na nas wyższy koszt wynagrodzeń oraz profesjonalnej chemii czyszczącej, której używamy. Aby utrzymać jakość usług, zmiana cen była dla nas jedyną opcją. Zanim się na nim zdecydowaliśmy, osobiście z zespołem przeanalizowałem wszystkie możliwości, aby jej uniknąć. Częściowo się to udało. Zmieniliśmy pralnię na tańszą oraz obniżyliśmy koszty chemii czyszczącej, wybierając inne, równie skuteczne i bezpieczne preparaty. Niestety w przypadku rosnących wynagrodzeń nie mamy alternatywy. Nie chcemy zmieniać naszych rzetelnych i dokładnych pracowników na tańszych nowicjuszy. Wierzę, że docenicie Państwo nasz wysiłek włożony w to, aby zminimalizować wpływ tej zmiany ceny na Wasz biznes. Wiem, że tak jak u nas, każda podwyżka wpływa na Wasz biznes, dlatego ta informacja trafia do Państwa z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. W ten sposób będziecie mogli zaktualizować swoje budżety. Dodatkowe informacje w sprawie zmian cen przedstawię osobiście w naszym biurze lub możecie Państwo do mnie zadzwonić na numer, tutaj podany jest numer. Z poważaniem, Anna Kowalska, właściciel. I teraz zwróćcie uwagę, że optycznie tutaj trochę inną czcionką napisana jest pierwsza linia, czyli zwrot Szanowna Pani Ewo, no i potem na końcu mamy podpis. Chodzi o to, że pozostała część została rzeczywiście wydrukowana z korespondencji seryjnej. No i jak zauważycie, tak naprawdę cała tutaj treść może być wysłana tym samym klientom, którzy korzystają z usług utrzymania porządku w firmie pani Anny Kowalskiej. Natomiast każdy z listów jest odręcznie podpisany Szanowna Pani Ewo i czy też w przypadku pana Kazimierza będzie Szanowny Panie Kazimierzu i pani właścicielka jest podpisana odręcznie. Wymowa tego listu jest taka, że dziękuję za to, że jesteś. Czyli ona nam pokazuje, dobrze, że z nami jesteście. Cieszymy się, że kolejny rok w gronie klientów naszych klientów byliście. To pismo, tak jak powiedziałem, ono w pewnym sensie jest odręcznie, jest to list pocztowy i od razu widać, że włożył w to pismo wkład jakiś człowiek, no bo mamy odręczny podpis. Przecież to nie musi być koniecznie podpis pani Anny, może to być jakiś pracownik, który będzie ją w ten sposób podpisywał, aczkolwiek najlepiej działa to rozwiązanie. Pamiętajcie, to nie jest tak, że ta korespondencja jest wysyłana hipermasowo, po prostu warto poświęcić trochę czasu na to, żeby te listy podpisać. Mamy tutaj konkrety, to znaczy mamy konkretne daty, mamy konkretny procent wzrostu, jakąś kwotę, do jakiej kwoty zostanie ta podwyżka doprowadzona. Z czego ona wynika, czyli że są bezpośrednio części składowe tej podwyżki, dlaczego one są takie, a nie inne. I teraz co jest istotne, to fakt, że tutaj jest pokazane, jaki wysiłek pani Anna włożyła w to, żeby zmniejszyć dolegliwość tych podwyżek, czyli że podmienili preparaty czyszczące na trochę tańsze, że zmienili pralnię na tańszą, no ale niestety mają problem związany z wynagrodzeniami, które rosną, no a nie chcą, zauważcie, jest pokazane, że oni nie chcą zmieniać pracowników, którzy są dobrzy, doświadczeni, wiedzą jak coś robić, na kogoś, kto jest nowicjuszem. W efekcie można uzyskać takie poczucie, że jak byliby ci tańsi nowicjusze, no to czyszczenie byłoby gorsze, czyli to biuro nie byłoby utrzymane w takim porządku, jak jest to obecnie. Więc jakby jest ten przekaz, że musimy wprowadzić tą podwyżkę po to, żeby utrzymać jakość usług. Więc chodzi o to, że zależy mi na Tobie, dlatego szukaliśmy takich rozwiązań, żeby ta podwyżka była jak najmniej dotkliwa. Ale zależy mi także jeszcze z drugiego powodu, bo zauważcie, że pani Anna informuje klienta z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, czyli możesz spokojnie sobie zmienić kalkulację. Oczywiście pani Anna bierze ryzyko tego na siebie, że ktoś może szukać kogoś tańszego. Natomiast zwróćcie uwagę, że tutaj jasno jest pokazane, jak ona traktuje tego klienta. No więc nasz klient nie ma pewności, czy jak trafi do innej firmy, która jest tańsza, będzie traktowany w ten sam sposób. Może się okazać, że tam będzie traktowany tak jak w przypadku tego pierwszego maila i to będzie odebrane przez niego dużo, dużo gorzej. Pani Anna osobiście udzieli informacji. To jest podkreślone, że to jest osobiście pod tym numerem, to ja czekam na Was. I to jest ten rodzaj personalizacji, tego poczucia, że to jest, ja jestem jakby właścicielem tego procesu, więc to ze mną możesz na ten temat rozmawiać.
to, co jest minusem, czy może się wydawać minusem, to to, że na pewno jest to długie. No bo zauważcie, że to faktycznie jest długie. Natomiast ja zawsze w takich sytuacjach odpowiadam na pytanie, czy kiedykolwiek byliście na długim filmie. Prawdopodobnie część z Was była na długim filmie, przynajmniej takim, który wydawał Wam się długi. No dlaczego Wam się wydawał długi? Bo był nudny. No i teraz, jak my to teraz czytamy, może się Wam to wydawać nudne, no bo to nie jest Wasz biznes, to nie dotyczy Was, tak? To nie jest Wasza faktura. Ale prawda jest taka, że dla firm, które dostaną taką informację, bo płacą tą fakturę za utrzymanie czystości, to nie będzie długie ani nudne, bo to będzie ciekawe, bo to dotyczy ich biznesu, tego, że wzrosną im koszty, to dotyczy relacji z panią Ewą i jej biznesem. Więc to pozornie wydaje się długie, ale dla osób, które są zaangażowane w ten proces, to nie jest wcale długie, to jest krótkie. Więc ogólne wrażenie, które się tutaj pojawia, to jest to, że firma zrobiła dużo, żeby te podwyżki były najmniej dojmujące, żeby one były jak najmniej dolegliwe. I ewidentnie pani Ewie pani Annie zależy na tym, żeby klient, pani Ewa, osiągnęła sukces, że ona jest dla niej najważniejsza. Ta podwyżka musiała się wydarzyć, uzasadniła, dlaczego się musiała, pokazała, jaki wysiłek poniosła, żeby zmniejszyć dolegliwość tej podwyżki i w ten sposób stworzyła lepszą formę informacji na temat podniesienia ceny. Inny wariant, zobaczcie, szanowna pani Ewo, począwszy od 1 marca bieżącego roku wprowadzimy 15% korektę cen usług księgowych dla wszystkich klientów. Przez ostatni rok utrzymywaliśmy ceny pomimo wzrostu kosztów energii, ogrzewania i materiałów biurowych, które wprowadzili dostawcy, a także podniesienia poziomu wynagrodzeń. Mamy już informację, że w styczniu pojawi się kolejna podwyżka. Te czynniki znajdują się poza naszą kontrolą i to zmusiło nas do wprowadzenia zmiany cen. Zanim zdecydowaliśmy się na wprowadzenie podwyżki, rozważaliśmy zmianę dostawców energii i sposobu ogrzewania. Znaleźliśmy inne rozwiązania grzewcze, ale w testach okazało się, że koszty zmieniają się jedynie minimalnie, a zmiana wymagałaby znacznych nakładów finansowych. Zatrudnienie tańszych pracowników nie sprawdza się, ponieważ zależy nam na utrzymaniu doświadczonego zespołu, na którym możecie polegać, a nie nowicjuszy, którzy dopiero będą uczyć się Waszego biznesu. Utrzymanie wysokiej jakości usług jest dla nas priorytetem, dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie stawek. W Państwa przypadku nowa cena wynosi 2430 zł netto. Dodatkowych informacji udzielę Państwu osobiście w biurze albo pod numerem telefonu i tutaj numer telefonu. Wierzę, że będziemy mogli kontynuować naszą współpracę, która świetnie sprawdziła się już podczas ostatnich kontroli ZUS i KAS. Z poważaniem, Ewa Wiśniewska, właściciel. Znowu mamy tutaj tą samą formę pisma odręcznego, czyli wydrukowana część jest na drukarce, ale nagłówek, ten rozpoczynający oraz podpis jest odręczny. Mamy znowu konkret, czyli datę, procent wzrostu, nową cenę, czyli co się zmieni, o ile się zmieni, z czego wynika ta podwyżka, czyli co się składało na tą podwyżkę oraz jaki wysiłek podjęła pani Ewa Wiśniewska, żeby uniknąć tej podwyżki, czy też zmniejszyć jej dolegliwość. Uzasadnieniem jest to, że musimy utrzymać jakość usługi, dlatego ta podwyżka jest niezbędna, no bo nie chcemy zmienić pracowników, oni są doświadczeni, oni już jakby byli z Wami podczas kontroli z ZUS-u, z Krajowej Administracji Skarbowej i tak dalej. Masz ekspercki zespół, który zna Twój biznes, nie musisz testować niczego nowego. Osobiście udzielę Ci informacji, możesz się umówić na wizytę, żeby o tym porozmawiać, albo zadzwonić do mnie. Znowu wrażenie jest takie, że biuro zrobiło wszystko, żeby ta niedogodność związana z podwyżką była jak najmniejsza i zależy mu na efekcie, na sukcesie klienta. Nie mamy tutaj podkreślenia tego wyprzedzenia, że informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem, no ale jeśli ten list trafia do naszych klientów odpowiednio wcześniej, no to rozumie się to samo przez się. Przygotowałem taki e-book dla osób, których temat związany z informowaniem w takiej formie listowej, czy w ogóle z informowaniem jest istotny i chcą się z nim zmierzyć, a nie wiedzą, jak to zrobić. W tym e-booku znajduje się 15 wskazówek, których zastosowanie ułatwi każdą komunikację, czy to będzie komunikacja mailowa, czy w rozmowie osobistej, czy telefonicznej, bez znaczenia. To są po prostu takie małe pigułki, które sprawiają, że człowiek, który nigdy nie rozmawiał o podwyżkach, może się poczuć bezpieczniej i pewniej będzie Wam po prostu łatwiej te podwyżki komunikować. Są tam też wzory wiadomości, jest ich 14, można je zamienić w formę listową albo w formę e-maili, razem z informacją o podwyżce dla każdej branży usługowej, czy w sytuacji, kiedy sprzedajecie produkty, zarówno w przypadku klientów detalicznych, kiedy obsługujecie klientów indywidualnych, ale także w przypadku klientów B2B, czyli jeśli współpracujecie z firmami. Umieściłem tam także takie 4 techniki, które są pokazane od A do Z,
w trakcie prowadzenia rozmowy o podwyżce cen, którą możecie sobie każdą z tych technik odpowiednio dopasować do siebie i wdrożyć, wprowadzić. Jedną z nich jest rozbrojenie bomby, druga to poznawanie prawdziwego hamulca, trzecia to reakcja na szantaż, a czwartą jest asertywne odmawianie. Jeśli zeskanujecie kod QR, który widać po prawej stronie, to traficie od razu na stronę tego e-booka. Ewentualnie możecie kliknąć w link w opisie filmu, żeby zobaczyć jego stronę. Podsumowując, pamiętaj o tym, żeby poinformować z wyprzedzeniem, najlepiej listem, a nie mailem. No oczywiście, jeśli macie tych klientów naprawdę dużo, czyli są liczeni w tysiącach i są klienci biznesowi, którzy pracują regularnie, to przedstawienie tego mailem wydaje się być sensowne, aczkolwiek można to załatwić w ten sposób, że dostanie klient tą pocztę po prostu przy okazji faktury papierowej. Wiem, że coraz rzadziej się je wysyła, ale ta forma po prostu jest lepsza. Ta forma papierowa jest po prostu lepsza. Szybko w tej treści przejdźcie do rzeczy, pokażcie konkrety, czyli daty, procenty, kwoty, o ile ta cena się zmieni, od kiedy się zmieni. Odręczny początek, czyli ten wołacz oraz podpis, on sprawia, że ludzie czują, że po drugiej stronie jest człowiek, a nie wykonał to robot, maszyna, komputer, drukarka. Wskaż obiektywne, niezależne od Ciebie elementy, które wpływają na podwyżkę, czyli najlepszym sposobem na zrzucenie odpowiedzialności za podwyżkę jest po prostu inflacja, wzrost wynagrodzeń, wzrost kosztów u dostawców. I to jest to uzasadnienie podwyżki, które z tego będzie wynikać, czyli chcecie utrzymać jakość usług na tym samym poziomie, te koszty Wam rosną, no i macie do wyboru albo obniżyć jakość, no ale nie chcecie tego robić, chcecie jakość utrzymać, więc musicie tą podwyżkę wprowadzić. Co najistotniejsze w tym wszystkim, pokażcie działania, które podjęto, żeby tej podwyżki uniknąć, żeby ona była mniej dolegliwa, dotkliwa dla klienta. Nawet pokazanie drobnego gestu, który wykonaliście po to, żeby ona była mniejsza niż powinna być, sprawia, że klient widzi, że to nie jest tak, że siedzicie założonymi rękami, tylko naprawdę kombinujecie, co zrobić, żeby te wzrosty cen nie były tak wysokie. Dodajcie osobisty kontakt, telefon i dajcie możliwość umówienia spotkania, jeśli ktoś chce porozmawiać na ten temat. Treść, pamiętajcie, może być zredagowana w formie narracji pierwszoosobowej ja, czyli ja informuję o podwyżce, albo my, czyli nasza firma. I to jest wszystko, o czym chciałem powiedzieć w tej części związanej z informowaniem o podwyżce. W kolejnej części poruszę temat tego, jak rozmawiać o podwyżce, czyli sytuacji, w której ten klient dzwoni do nas, żeby dopytać o podwyżkę, bo dostał takie pismo, albo też przychodzi na spotkanie. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.